Witajcie moi drodzy. Dziś 29 listopada, czyli oficjalna premiera Dacia Duster trzeciej generacji. Zapraszam Was na prezentację tego modelu. Pierwsza Dacia Duster zadebiutowała w 2010 roku i przekonała do siebie wielu nabywców, przede wszystkim niską ceną, dzięki której łatwo było przymknąć oko na średnią jakość wykończenia czy braki w wyposażeniu. Teraz przyszedł czas na prawdziwą rewolucję. Najnowsza trzecia odsłona Dacia Duster zachowała elementy designu charakterystycznego dla marki, ale jest nie do pomylenia z poprzednikiem. Ponadto została zbudowana na platformie CMF-B, na której bazują też Sandero, Logan i Jogger, co pozwoliło na wprowadzenie do oferty zelektryfikowanych napędów oraz zapewnienie podróżującym większego komfortu za sprawą obniżenia poziomu drgań i hałasu. Zacznijmy od wyglądu zewnętrznego. Duster trzeciej generacji z przodu ma węższe reflektory LED z diodowymi światłami do jazdy dziennej w kształcie litery Y i masywną osłonę chłodnicy ze światłami przeciwmgielnymi, a po bokach wloty powietrza poprawiające aerodynamikę. Do nowej generacji Dacia Duster udało się przenieść wszystko, co zwracało największą uwagę w Bigsterze. Jest charakterystyczny pas przedni z nowymi grafikami reflektorów, są też mocno podkreślone nadkola, czyli wysunięta maska, płaski pas przedni i masywny zderzak nadają SUV-owi bardziej muskularny wygląd niż poprzedni model. Doczekaliśmy się też najwyraźniej kompletnie nowego dla Dacia wyglądu tyłu samochodu. Mamy tutaj światła LEDowe w kształcie litery Y, również nawiązują do przednich reflektorów. Nie zabrakło nowego efektownego spoilera dachowego, który przypomina mi troszkę spoiler z nowej Toyoty CHR. Pomimo zbliżonych gabarytów, inżynierom Dacia udało się wygospodarować więcej przestrzeni w kabinie i powiększyć bagażnik, co było możliwe dzięki zastosowaniu nowej platformy. Producent podkreśla, że wzrosła szerokość użyteczna na przednich fotelach oraz ilość miejsca na nogi z tyłu. Pojemność kufra w Dacia Duster trzeciej generacji wynosi natomiast 472 litry, czyli o 6% więcej w porównaniu z poprzednikiem w wersji przednionapędowej. Próg załadunku znajduje się niżej, a sam otwór bagażnika jest szerszy i wyższy, co również ułatwi pakowanie. Kokpit Dacia Duster trzeciej generacji przypomina troszkę deskę rozdzielczą Sandero czy Joggera. Choć został jeszcze bardziej unowocześniony, kierowca ma przed sobą cyfrowe zegary z 7-calowym wyświetlaczem, a na szczycie konsoli środkowej umieszczono ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala. Do zarządzania nowym systemem multimedialnym, który oferuje bezprzewodową obsługę Android Auto oraz Apple CarPlay oraz zdalne aktualizacje. Tak jest oczywiście tylko w bogatszych odmianach. W bazowym wariancie znajdziemy nadal klasyczny zestaw wskaźników z 3,5-calowym wyświetlaczem oraz uproszczoną wersję pokładowych multimediów. Co do wymiarów, rumuński producent nie zdecydował się na ujawnienie pełnych wymiarów nowego Dustera. Wiemy jedynie, że auto zachowało dotychczasową długość, czyli 4,34 m. Od strony wizualnej trzecia generacja SUV-a Dacia przypomina pokazany na początku 2021 roku prototyp o nazwie Bigster. Odnajdziemy tutaj tą samą zwartą i nieco kanciastą bryłę nadwozia ze stosunkowo wąskimi reflektorami płynnie przechodzącymi w grill oraz tylnymi lampami przypominającymi literę V oraz Y. Producenci dołożyli wszelkich starań, aby podkreślić charakter nowego modelu, wyposażając go w rozbudowane osłony zderzaków, progów i nadkoli. Warto dodać, że są one wykonane ze specjalnego wytrzymałego tworzywa, które zawiera do 20% materiałów pochodzących z recyklingu i nie jest lakierowane, co ogranicza ślad węglowy związany z jego produkcją. Uwagę zwracają także boczne szyby tworzące jednolitą powierzchnię oraz ukryta w słupku klamka tylnych drzwi. Co do silników, poważne zmiany zaszły także pod maską rumuńskiego SUV-a. Z dotychczasowej palety jednostek napędowych zachowano jedynie wariant Eco G100 z fabryczną instalacją LPG. Turbodiesla w gamie już nie uświadczymy. A największą nowość stanowi hybrydowa odmiana 140 koni, korzystająca z rozwiązań znanych z Joggera czy Clio E-Tech. Trzecią wersją silnika jest TCE 130 koni. Pod identycznym jak wcześniej oznaczeniem nie kryje się już benzynowy motor 1.3, ale jednostka 1.2 z układem miękkiej hybrydy 48V. Ten ostatni wariant jako jedyny w ofercie będzie mógł łączyć się z opcjonalnym napędem na wszystkie koła, a kierowca otrzyma do wyboru 5 trybów pracy układu 4x4, czyli auto, śnieg, błoto, piasek, off-road oraz eco. Dacia Duster trzeciej generacji zadebiutuje w 4 wersjach wyposażenia. Essential w standardzie znajdziemy m.in. klimatyzację manualną, 6 poduszek powietrznych, tylne czujniki parkowania, railingi dachowe oraz system Media Control.
W kolejnym wyposażeniu Expression wyposażenie wersji Essential oraz dodatkowo m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, kamerę cofania, cyfrowy zestaw wskaźników z 7-calowym wyświetlaczem oraz system Media Display z 10,1-calowym wyświetlaczem ekranem dotykowym, bezprzewodową aplikację Apple CarPlay oraz Android Auto. W trzecim wyposażeniu, jakim jest Extreme, znajdziemy dodatkowo m.in. automatyczną klimatyzację, modułowe relingi dachowe, elementy ozdobne wnętrza i nadwozia w kolorze brązowo-miedzianym, łatwo zmywalną tapicerkę, gumowe dywaniki podłogowe i wykładzinę bagażnika. Natomiast w najwyższej wersji, no i wiadomo, oczywiście najdroższej wersji wyposażenia, nie zabrakło 18-calowych felg aluminiowych, automatycznej klimatyzacji, automatyczny hamulec postojowy, bezprzewodowa ładowarka do smartfona oraz system Media Navi z nawigacją i z dostępem do internetu i nagłośnieniem 3D. Mamy tutaj 6 głośników. Patrząc na to wszystko, wygląda dość drogo. Dla samochodu, który kojarzymy raczej z niską ceną, to oczywiście komplement. Ale pytanie, czy trzecia generacja Dustera faktycznie zamierza pozostawić SUV-a dla ludu? W tej chwili najtańszy wariant Dustera kosztuje 79 900 zł. Nie są to wprawdzie okolice 30 000 zł za czasów pierwszej generacji, ale dalej próżno szukać konkurencji. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tego typu samochodzie. Ja ze swojej strony zapraszam Was do subskrybowania, komentowania oraz oceniania kanału, ponieważ na dniach, na tygodniach, miesiącach będą pojawiać się kolejne informacje dotyczące właśnie Dacia Duster, czyli ceny, możliwe rozbudowane silniki oraz wiele więcej. Widzimy się już niebawem, do zobaczenia, cześć! But I'm gonna be better than you thought. I promise I won't jealous. You don't deserve it all.